Nie tak dawno omawiałem Saru do Saturna, który jest systemem emulującym napęd CD, umożliwiającym granie w gry z karty SD w formacie ISO. Dzisiaj drugi podobny sprzęt w zasadzie działania, ale podchodzący jednak całkowicie inaczej do zagadnienia. Nadal jest to rozwiązanie bezinwazyjne i wciąż możemy korzystać normalnie z naszego Saturna, jeśli tylko mamy na to ochotę. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja Satiatora, Everdrive'a do Segi Saturn. Zapraszam. Satiatora otrzymujemy w pudełku, które wygląda jak chińskie cukierki. Samo urządzenie jest niewielkie. Autor skorzystał do budowy Satiatora z czarnego, przeźroczystego plastiku z brokatem. Słodko. Na urządzeniu znajdziemy jedynie wejście na kartę SD, podłączenie do USB i specjalną wyciąganą płytkę, która posłuży nam do wyjęcia urządzenia z konsoli. W zasadzie niewiele tutaj jest więcej. Zacznijmy od ceny, która, nie ukrywam, nie jest niska. $260 bez wysyłki to wyjątkowo sporo, jeśli spojrzymy na o wiele tańszego Saru. Więc jeśli cena jest dla Ciebie ważnym aspektem, to Satiator zdecydowanie przegrywa z Saru. Z drugiej strony Satiator jest, jak mniemam, wciąż wspierany przez autora i raczej nie uda nam się też kupić chińskiego zamiennika. Jedyną możliwością, aby stać się szczęśliwym posiadaczem tego urządzenia, to kupić go na stronie producenta. Sama instalacja Satiatora jest dziecinnie łatwa. W odróżnieniu od Saru nie wykorzystuje on slotu na kartridże, ale wyjście z tyłu przeznaczone do wpięcia modułu MPG-1. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. W przypadku Satiatora nadal możemy korzystać z karty pamięci czy Action Replaya, ale odpadają gry, które wykorzystują moduł FMV. Tych gier jest łącznie 7, 4 ze Stanów i 3 z Japonii, więc też nie tracimy zbyt wiele. Jednak osoby, które myślą, że skorzystają z Action Replaya, aby cheatować na grach uruchomionych z Satiatora, niestety muszę ostudzić, bo sprawa jest bardziej skomplikowana i niestety nie działa to tak, jak myślicie. Tak czy tak wrzucamy Satiatora do expansion slotu i ważna rzecz, musi być sprawna bateria od backupu, która tam się znajduje, inaczej sprzęt nie będzie działał. Jeśli chodzi o kartę pamięci, wrzucamy ponownie każdy obraz do osobnego folderu. W zasadzie foldery z grami mogą być gdziekolwiek. Saru wymagał określonej ścieżki. Tutaj wrzucamy gdzie popadnie, nie ma to znaczenia. Ważne jedynie, aby jedna płyta była w jednym folderze. Jeśli wszystko jest już przygotowane, odpalamy Saturna i już. Po uruchomieniu od razu odpala się Satiator z banalnym menu, gdzie od razu możemy odpalić interesującą nas grę. Ale zanim do tego dojdziemy, kilka słów, co jeszcze oferuje urządzenie. Jeśli cofniemy się w menu do tyłu, mamy dostęp do 4 funkcji. Browse Image pokaże nam listę gier, to jest w sumie wiadome. Action Replay Tools omówię za chwilę. Diagnostics sprawdzi szybkość naszej karty SD, a format, to już chyba wiadomo. Wróćmy do Action Replay Tools. Mamy tutaj możliwość zgrania firmware'u z Action Replaya, ale i wrzucenie specjalnie spatchowanego firmware'u, który będzie kompatybilny z Satiatorem. Teraz nie ma możliwości odpalania gry z Action Replayem z Satiatora. Funkcja służy do tego, aby pomimo posiadania Satiatora odpalić Action Replaya i grę z płyty. Wtedy działa to tak jak normalny Saturn. Jednak jeszcze raz podkreślam, Action Replay musi być sflaszowany przez Satiatora. Jak to działa? Po włączeniu konsoli wciąż uruchamia się Satiator. Jednak jeśli teraz skorzystamy z resetu, konsola odpali Action Replay. Jeśli wyłączymy i włączymy konsolę, ponownie odpali się Satiator. Tak to mniej więcej wygląda. Widziałem na YouTubie, jak ludzie narzekali, że nie działa Action Replay z grami z ISO, ale to nie będzie działało nigdy, bo system bypassu CD-ROMu wyłącza automatycznie funkcjonalność Action Replaya. Jest jeszcze jedna funkcja, o której doczytałem później, to możliwość zrobienia soft resetu przy przytrzymaniu przycisków ABC plus Start. Wtedy też najpierw konsola wraca do ekranu tytułowego gry, a jeśli naciśniemy sekwencję ponownie, zostaniemy wyrzuceni do menu Satiatora. Jednakże działa to tylko wtedy, jeśli w slocie jest Action Replay. W przeciwnym wypadku sekwencja jest nieaktywna. Jeśli chcemy zainstalować nowy firmware do Satiatora, wrzucamy go jedynie na kartę pamięci do głównego folderu i już wszystko załatwi się samo. Co ciekawe, jeśli menu standardowe powoduje u Was odruchy wymiotne, można wgrać inne menu bardziej widowiskowe. Jeśli interesuje Was, po co jest wejście USB na Satiatorze, możemy go podpiąć do komputera i wrzucić i zgrać zapisy gier na komputer lub z komputera
komputera. Można też zaktualizować w ten sposób urządzenie, ale szczerze mówiąc chyba prostsze już jest wrzucenie wszystkiego na kartę. No dobra, jak już mamy komplet informacji, możemy przejść do grania. Wybieramy interesujący nas tytuł i jazda. Gra odpala się momentalnie, choć szybkość jest bardzo zbliżona do Saru. Gry, które korzystają z osobnych plików audio, bez problemu dogrywają muzykę i nie ma przycięć czy ścinek. Gry działają w pełnej prędkości i tak jak powinno być. Gry FMV również nie mają problemu z odczytywaniem informacji z Satiatora i także działają bez zarzutu. Jeśli oglądaliście mój materiał o Saru, wspomniałem, że dwie gry się nie odpalały. Był to Bug i Loaded. Na Satiatorze gry działają bez problemu. W zasadzie odpalało się wszystko, co wrzuciłem na kartę, choć oczywiście nie miałem okazji sprawdzić wszystkich gier, jakie wyszły i na pewno są tytuły, które sprawią sprzętowi problem. Tego jestem pewien. Niemniej brnąłem dalej, testując tytuły, sprawdzając jak się wgrywają i jest naprawdę bardzo dobrze. Choć, no cóż, bardzo zbliżone do tego, co oferuje Saru. Więc poza tymi dwoma grami, które tu się odpalają, a tam nie mam więcej uwag do kwestii kompatybilności. Pod recenzją Saru zadaliście mi ważne pytanie, co z grami z innych regionów, szczególnie tymi, które działają w 60 klatkach na sekundę w wersji NTSC. Sprawdziłem te gry i jest wszystko konwertowane nadal do 50 Hz. Na przykład Virtua Fighter 2 w wersji PAL działa w 50 Hz, w NTSC powinna działać w 60, jednak odpalając ISO, obie gry działają w 50 Hz, jakby to były gry palowskie. Również Dead or Alive działa tak samo, więc jedynym plusem w tym miejscu jest to, że Satiator omija region Loka, jednak wciąż odpala wszystko na 50 Hz. Satiator jest bardzo fajnym rozwiązaniem, w mojej opinii lepszym niż Saru. Wykorzystuje nieużywany port, nadal umożliwia granie z płyt i korzystanie przy tym z Action Replaya. Gry odpalają się błyskawicznie, nie trzeba trzymać się jakiejś wydumanej struktury folderów na karcie. Wydaje się też być rozwiązaniem, które wzbudza większe zaufanie niż Saru. Jeśli cena nie byłaby brana pod uwagę, szedłbym w Satiatora, ale jeśli to ważny czynnik, no to Saru kosztuje kilka razy mniej i tego się nie da zaprzeczyć. Niemniej oba rozwiązania działają dość podobnie i spełniają swoje podstawowe zadania, więc też wybór nie jest taki prosty. Satiator z moich testów wygrywa też kompatybilnością. Nie jest to jakaś wielka przewaga, ale wciąż. Ani jedna gra, którą odpalałem przez Satiatora, nie miała problemów z uruchomieniem. Szybkość obu rozwiązań też jest bardzo zbliżona. Nawet jeśli loadingi różnią się sekundę czy dwoma, nie jest to nic, co powinno być brane pod uwagę. W zasadzie jeśli zależy wam wyłącznie na graniu z karty SD bez dodatkowych funkcjonalności, no to chyba jednak Saru byłby lepszym i zarazem tańszym wyborem, nawet pomimo niższej kompatybilności. Do po prostu grania wystarczy w zupełności. Satiator to takie bardziej eleganckie rozwiązanie skierowane bardziej dla retroświrów, jednak cena odstrasza dość mocno, więc jest to też i zarazem rozwiązanie niszowe. Na pewno nie dla wszystkich. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.